dzieją się na moich oczach rzeczy, których się boję. Boję się konsekwencji, które będą efektem tych działań, których teraz jestem świadkiem. Za wszelką cenę tymi swoimi narzędziami staram się właśnie nie doprowadzić do tego momentu. Fundamentem całej mojej działalności twórczej jest fotografia. Fotografia ma w sobie tą moc przekonywania i perswazji. Dla mnie przede wszystkim zawsze była pewnego rodzaju, nie wiem, spotkaniem czy konfrontacją z bardzo rzeczywistym otoczeniem, w którym gdzieś tam funkcjonuję. Umożliwiła mi kontakt ze światem zewnętrznym. Zaprosiła mnie do tego, żeby kontaktować się z ludźmi, budować relacje z bohaterami swoich projektów. Jest to rzecz po prostu nie do przecenienia. Forma jest istotna, ale ona spełnia raczej funkcję takiego wabika, który ma ostatecznie przekierować naszą uwagę na problem. Sama kontemplacja formy to nie jest coś, co mnie w takim ostatecznym rozrachunku interesuje najbardziej. Fotografia dokumentalna albo to, czym ja się zajmuję, kojarzy się z opowiadaniem historii. Jest takim rodzajem opowiadania historii, która polega według mnie na takiej bardzo uważnej obserwacji, na przyglądaniu się. Ja osobiście nie czuję się reporterem, ponieważ nie obiektywizuję rzeczywistości. Zawsze staram się budować pewnego rodzaju statement, więc ta moja fotografia jest bardziej opinią niż taką zdystansowaną obserwacją. Realizowałem projekty takie, które korzystają właśnie z tego, że jest się tym takim niewidzialnym obserwatorem, który stara się w jakiś sposób nie ingerować, nawet nie na zasadzie aranżowania tej rzeczywistości, ale wpływania swoją obecnością na przebieg wydarzeń. Natomiast ostatnio właśnie to zajmowanie stanowiska i wyrażanie swojej opinii stało mi się taką bliższą praktyką. Bycie przezroczystym i nie zajmowanie tego stanowiska to jest jakiś taki luksus, na który nas obecnie dzisiaj nie stać. Zbyt dużo dzieje się rzeczy, które są blisko od jakiegoś takiego punktu granicznego, który jak zostanie przekroczony, to nie będzie już odwrotu dla pewnych procesów. Każda sytuacja związana z nadużyciem siły, władzy, przemocy jest oznaką słabości. Możliwość działania, zareagowania, tego zbudowania jakiegoś krytycznego komentarza. Daje mi to też takie niesamowite poczucie siły. Im mocniej ktoś przyciska, tym mam większą chęć zareagowania na to, mam większą chęć stawienia oporu. Przede wszystkim staram się skupiać na tym, co chcę powiedzieć. Więc im mniej poświęcam uwagi takim technologicznym aspektom, tym dla mnie lepiej. Praca na takim nieskomplikowanym sprzęcie, w takim dobrym tego słowa znaczeniu, jest sporym ułatwieniem, że ja mogę o tym narzędziu w pewien sposób zapomnieć i skupić się na budowaniu komunikatu.
No jeżeli chodzi o aktywizm, w moim przypadku taki wizualny aktywizm, no na tym polu jestem takim neofitą, muszę powiedzieć. Fotografia, którą robię, głównie związana z protestami, różnego rodzaju napięciami polityczno-społecznymi, które w jakiś sposób manifestują się w przestrzeni publicznej i związane są z platformą, którą uruchomiłem w zeszłym roku, Archiwum Protestów Publicznych, ma charakter taki bardzo interwencyjny. Próbuję wizualnie diagnozować czy krytycznie odnosić się do pewnych wydarzeń, które prowokowane są przez różnego rodzaju polityczne decyzje. Archiwum Protestów Publicznych jest platformą, która gromadzi dokumentację związaną z napięciami polityczno-społecznymi, związanymi z prawami człowieka, dyskryminacją, mizoginią, katastrofą klimatyczną, czyli różnego rodzaju protestami, które obserwujemy od 2015 roku tutaj w Polsce. Jego współtwórcami, współtwórczyniami jest 17 fotografów i fotografek z całej Polski. Archiwum funkcjonuje w internecie i jest właśnie takim półotwartym zbiorem. Jego taką analogową emanacją jest Gazeta Strajkowa, którą zaczęliśmy w taki dosyć spontaniczny sposób wydawać w związku z trwającymi strajkami kobiet. Staramy się uzupełnić pewną lukę w obrazowaniu albo szukać kolejnej ścieżki dostępu i komunikowania o danym problemie, więc to jest też może takim wyróżnikiem wizualnym tego archiwum. Pierwszy raz od bardzo długiego czasu mam takie poczucie, że we właściwy sposób wykorzystuję to narzędzie, którym potrafię się posługiwać. To narzędzie, ta moja działalność jest pożyteczna społecznie. Wolność kojarzy mi się z odpowiedzialnością przede wszystkim. To jest też taka sytuacja, która nie jest dana na zawsze. Trzeba o to dbać, trzeba się o to troszczyć i reagować przy pomocy takich narzędzi, jakie akurat mamy.